Witam, witam. Dzisiaj mam dla Was pierwszą część wzoru na Asterixa. Do stworzenia tej maskotki posłużył mi ten obrazek znaleziony na Pinterestie, a właściwie dwa, by mieć pogląd też, jak wygląda Asterix z tyłu. Jeżeli chcesz, bym zrobiła dla Ciebie projekt, którego nie ma, przyślij mi taką grafikę, a ja z tego utworzę amigurumi. Z technicznych spraw moja rada, by w momencie, kiedy pojawiają się napisy, zatrzymać spacją odtwarzanie filmu, gdyż to jest moment, gdzie ja opisuję to, co przed chwilą omówiłam i za chwilę pojawi się nowy element, a nie tworzę w czasie rzeczywistym, gdyż po prostu byłby za długi film i skracam go maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Niemniej chciałabym, aby ten wzór i inne moje był czytelny, więc może ta podpowiedź będzie pomocna. Materiały wyjątkowo podam ilość zużytych w następnej części, gdyż przyznam się, że jeszcze zostały mi do zrobienia dodatki, a chciałabym rzetelnie podać zużytą włóczkę. Szydełko używam trójki, ale to wszystko w następnej części. Tutaj przedstawię, jak zrobiłam od butów przez nogi i korpus po głowę Asterixa. W następnej części będą już następne detale z profilowaniem, z przyszywaniem i innymi składowymi na tą maskotkę. Zaczynam. Na magiczny ring nabieram 6 półsłupków. Zaciskam, zakładam znacznik i przerabiam. Rząd drugi. 6 rozszerzeń, czyli w jednym oczku przerabiam 2 półsłupki. 2, 3 i 4, 5 i 6, rząd trzeci. 1 półsłupek i rozszerzenie 2 i 3. To jest element do powtórzenia. 1 półsłupek i rozszerzenie. Rząd czwarty. 18 półsłupków. Rząd piąty. 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 2 rozszerzenia, pierwsze i drugie. Powtarzam to samo jeszcze raz. Rząd szósty. 7 półsłupków. 1, 3 rozszerzenia, pierwsze, drugie i trzecie. 8 półsłupków. 3 rozszerzenia. I 1 półsłupek. Rząd siódmy do 13 przerabiam po 28
półsłupków w rzędzie. Rząd 14. 5 półsłupków, w nitkę zewnętrzną, czyli nie w ten sposób, jak się wbijam, tylko w samą tą nitkę przerabiam 14 półsłupków, a następnie 9 już zwykłych półsłupków. Rząd 15. Tu będę przerabiać już tam i z powrotem. Przerabiam najpierw 4 półsłupki po znaczniku, czyli tak naprawdę do miejsca, gdzie zaczęłam robić tylko w zewnętrzną nitkę. Tu nawracam. W tej chwili właściwie to znacznik sobie odkładam, bo nie korzystam z niego. I przerabiam rząd 16. Zaczynam jednym oczkiem łańcuszka i w to samo się wbijam i przerabiam 13 półsłupków. Nawracam i dokładnie tak samo robię do rzędu 20 włącznie. Rząd 21. Jestem ponownie od lewej strony i przerabiam w tej chwili tak. Jedno oczko łańcuszka, 2 półsłupki, wewnętrzną nitkę, czyli teraz tą, tylko pojedynczą ode mnie, nie przerabiam przez całą, przerabiam 9 półsłupków, i pozostałe 2 normalnie. Odwracam, rząd 22, oczko łańcuszka i 13 półsłupków. Rząd 23 przerabiam już w tej chwili po okręgu. Zaczynam od oczka łańcuszka, 13 półsłupków, jestem na końcu pięty, na boku przerabiam 8 półsłupków, tu jestem wbita od góry, zaczynam od tego bocznego, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i 8. Wbijam się tu w to łączenie na krawędzi. Tu zakładam sobie teraz znacznik na kilka rzędów i mam rząd 24. 14 półsłupków na przodzie, 8 na boku pięty, zaczynam od tego na krawędzi, tu
jest ostatnie 8. Przechodzę w tej chwili na tą krawędź tylnią i przerabiam tutaj w sumie już do znacznika 22 półsłupki. Rząd 25. Jedna redukcja, czyli z 2 oczek przerabiam jedną redukcję, 12 półsłupków, a następnie 15 redukcji. Rząd 26 i 27 przerabiam 28 półsłupków w rzędzie. Rząd 28. Kolorem czerwonym zmieniam oczywiście na ostatnim oczku. Zakańczam już czerwonym kolorem, zaciągam nitkę, przerabiam 28 półsłupków. Rząd 29 przerabiam tylko wewnętrzną nitkę, by zostawić tą nitkę na zrobienie falbanki. 28 półsłupków. Rząd 30 do 39 przerabiam 28 pojedynczych półsłupków w rzędzie. Jest rząd 39. Na tym zakończam nogawkę. W jednej nodze obcinam nitkę, w drugiej nie obcinam i zostawiam do przerabiania dalej, ale chcę zrobić też falbankę, więc nitkę wezmę sobie z drugiej strony motka, żeby właśnie nie obcinać. Przerabiam w nitkę, gdzie robiłam tylko wewnętrzną. Tu przeskoczę i pokażę od razu poprawkę, by falbanka nie zawijała się do góry. Stwierdziłam, że chciałabym mieć taki efekt, by leżała i nie trzeba było jej przyszywać, więc postanowiłam to poprawić. Normalnie robiłam w tą stronę, czyli do góry nogami i przerabiałam w lewą stronę. Aby się nie zawijała, muszę to robić w drugą stronę. Oczywiście mi tu jest teraz dużo trudniej. W momencie, kiedy to pokazuję, to nie powinno stwarzać takiego problemu. Przerabiam 28 półsłupków. Rząd drugi. Przerabiam tu 5 półsłupków. I 2 rozszerzenia. Rząd trzeci falbanki. Element powtórzę 6 razy. To jest 5 półsłupków. I jedno rozszerzenie.
jest 1, jeszcze 5 razy. Rząd czwarty falbanki, ostatni, to jest 6 elementów składających się z 6 półsłupków i rozszerzenia. Różnica między tym poprawionym, czyli który robiłam w ten sposób, a tym, który robiłam od tamtej strony, wygląda tak. Myślę więc, że dobrze, że pokazałam ten sposób, gdyż wygląda to dużo estetycznie i nie trzeba tego przyszywać. Żeby nie zakończać w tym miejscu i żeby nie było tak widoczne, przerobiłam kilka półsłupków dalej i dopiero w tym miejscu przeciągam nitkę i maskuję ją do środka, tak żeby nie była widoczna. A falbanki prezentują się dużo lepiej niż widać na filmie, gdy zawijały się do góry. To tyle, jeżeli chodzi o przeskok w czasie. Wracamy do trybu przerabiania normalnie. Wypełniam wnętrze obuwia dosyć ściśle, w tym, że w międzyczasie zrobię też profilowanie. Noga, gdzie zostawiłam sobie nitkę, będzie prawą nogą i tą nogę przeszyję właśnie od strony nitki. Tu w miejscu, gdzie się naturalnie zgina but. Przeszywam na wylot, zaciskając drugi but. Po wypchaniu zrobię symetrycznie, czyli nitkę kończącą mam z tej strony, ale but będę profilować w tym miejscu. Prawa i lewa noga. Teraz rząd 40 będę łączyć obydwie nogi i robić dalej spodnie. W tym celu chciałabym, żeby mi się obydwa rzędy kończyły tu od środka. Ten rząd z prawa od nogi prawej mam akurat tu na środku, a but od strony lewej, bo tu już mam przeszyte, więc je rozróżniam. Przerabiam półsłupkami dodatkowo do miejsca, które sobie tutaj wyznaczam. To jest również ten moment, od którego zależy ustawienie nóg, stóp, pod jakim kątem będą rozchylone. Tutaj właśnie decydujemy. I przerabiam 16 dodatkowych oczek poza rząd 39. Są oczka razem w tym miejscu. Teraz przerabiam dalej. Tu zostawiam i nawet odetnę, żeby mi nie przeszkadzało. Rząd 40, noga prawa, przerabiam 15 półsłupków, a następnie element, który powtórzę 3 razy, to jest 3 półsłupki i rozszerzenie. Pierwszy element,
I trzeci element. Zostało mi ostatnie oczko, narzędzie na nodze prawej. Przerabiam tu teraz półsłupek, 3 oczka łańcuszka i przechodzę do nogi lewej. Tu w tą pętelkę łączę sobie oczkiem ścisłym, czyli tak jakby się liczyło tutaj, to jest pierwsze oczko i przerabiam teraz rozszerzenie i 3 półsłupki. To jest element, który powtórzę 3 razy, ale dodatkowo jeszcze wyrabiam tą nitkę. Ponownie rozszerzenie i 3 półsłupki. I jeszcze doszłam do znacznika. Ten znacznik tutaj już mi nie jest potrzebny, więc go wyciągam i przerabiam teraz dalej, bo mój początek jest tutaj, półsłupkami. Piętnaście oczek. Jestem w tej chwili przed łańcuszkiem w tym miejscu i przerabiam 16 jeszcze nogawkę i na łańcuszku raz, 2, 3 i 4 w nogawkę i 5 na koniec rzędu. Rząd 41. Element, który powtarzam, to jest 11 półsłupków i rozszerzenie. Powtórzone 2 razy, następnie 8 półsłupków, jestem na środku łańcuszka, rozszerzenie, następnie element, który już tu robiłam, 11 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam 2 razy. Tutaj jak robię, to wbijam się w to miejsce. Jest pierwsze oczko na łańcuszku i tu schodzę drugie. Następnie 9 półsłupków. Jestem w miejscu, gdzie robiłam rozszerzenie z drugiej strony. Tutaj też robię rozszerzenie i do końca rzędu półsłupkami 4 oczka. Rząd 42. Mam tu element do powtórzenia, 10 półsłupków i rozszerzenie. I powtarzam to 7 razy. Rząd 43. Do rzędu 50 przerabiam 84 półsłupki.
Rząd 51 zmieniam kolor na czarny. Ostatnie oczko zamykam nitką czarną. Kilka razy jeszcze przerobię te dwie końcówki czarnej i czerwonej i robię 84 półsłupki. Rząd 52 przerabiam tylko wewnętrzną nitkę, czyli w tą środkową. 84 pojedyncze półsłupki. I dochodząc do końca, nie robię teraz normalnie do góry, nie kontynuuję, tylko przechodzę do tej odstającej tutaj nitki tego rzędu poprzedniego, z tym, że odwracam w drugą stronę i przerabiam teraz tak jakby na powrót. Będzie to tworzyć mi zakończenie koszulki Asterixa. I przerabiam tak 4 rzędy po 84 półsłupki. Tu zakończam oczkiem ścisłym. Obciętą nitkę zamaskuję sobie do środka. Wywijam falbankę, czyli mam koszulkę do dołu. To, że robiłam to na powrót, a nie w kierunku robótki, zagwarantowało mi, że ta falbanka nie wywija się tak jak falbanka u nogawek, tylko zawija się pod spód, więc układa się tak jak powinna koszulka. Tutaj dokładam nowy kolor, zielony na pas. Zaczynam go tu, gdzie jest znacznik, gdzie jest początek robótki, od rzędu 53 do rzędu 63 i przerabiam 84 półsłupki. W oczko w rzędzie tym, który jest teraz kontynuacją korpusu, bo tu falbanka została. Koszulka. Rząd 64 zmieniam kolor na czarny i będę przerabiać tylko wewnętrzną nitkę 84 półsłupki. Tak to wygląda po przerobieniu. Następnie rząd 65. Element, który powtarzam 4 razy, to jest 19 półsłupków i redukcja. Rząd 66. Zastosuję tu przesunięcie wzoru. 10 półsłupków, redukcja. Element, który powtórzę 3 razy, to jest 18 półsłupków i redukcja. To jest koniec elementu. I zakończam rząd 8 półsłupkami. Rząd 67. 17 półsłupków i redukcja to jest mój element, który powtórzę 4 razy w tym rzędzie. Rząd 68. 8 półsłupków, redukcja. Teraz element, który powtórzę 3 razy, to jest 16 półsłupków i redukcja, koniec tego elementu. I zakończam 8 półsłupkami rząd. Rząd 69.
Element do powtórzenia to 15 półsłupków i redukcja, powtórzone w sumie w rzędzie 4 razy. Rząd 70. 6 półsłupków, redukcja. Element do powtórzenia 3 razy to jest 14 półsłupków i redukcja, koniec tego elementu, i zakończam rząd 8 półsłupkami. Rząd 71. Element, który powtarzam 4 razy, to jest 13 półsłupków i redukcja. Rząd 72. Zaczynam od 6 półsłupków i redukcji, następnie przerabiam element do powtórzenia 3 razy, 12 półsłupków i redukcję i kończę 6 półsłupkami. Rząd 73. 11 półsłupków i redukcja to jest element, który powtarzam 4 razy. Rząd 74. Zaczynam od 4 półsłupków i redukcji. Następnie mam element, który powtarzam 3 razy, to jest 10 półsłupków i redukcja. I zakończam rząd 6 półsłupkami. Rząd 75. 9 półsłupków i redukcję powtarzam 4 razy. Rząd 76. 4 półsłupki i redukcja na początek, później element, który powtórzę 3 razy, to jest 8 półsłupków i redukcja. Zakończam rząd 4 półsłupkami. Rząd 77 do 79 przerabiam 36 pojedynczych półsłupków w rzędzie. Rząd 80. Element, który powtarzam, to są 4 półsłupki i redukcja. To jest koniec elementu i w sumie przerabiam go 6 razy. Rząd 81. Element, który przerabiam, to są 3 półsłupki i redukcja. Koniec elementu i to przerabiam jeszcze dodatkowo 5 razy, czyli w sumie 6 razy na okręgu. Tu ostatnią redukcję zamykam kolorem beżowym i przerabiam rząd 82, 24 półsłupki na beżowo. Przerabiam dalej od rzędu 83 do rzędu 86 po 24 półsłupki. To będzie szyja Asterixa. Po przerobieniu szyi mój znacznik znajduje się po złożeniu na pół. Znajduje się w tym momencie tu na prawej stronie rantu, czyli lewej stronie Asterixa. Ważne jest, żeby ten znacznik był w tej chwili w tym miejscu i początek robótki, żeby się zgadzało później ułożenie twarzy. Jeżeli tak nie jest, to proszę ten znacznik po prostu przesunąć w to miejsce. Przerabiam dalej. Głowa. Rząd 87. 13 półsłupków ,10 tylko w nitkę
zewnętrzną, i jeden półsłupek na koniec. To miejsce, gdzie robiłam nitkę zewnętrzną, to będzie broda Asterixa. Rząd 88. 12 półsłupków, dziesięć rozszerzeń, czyli w każde oczko, gdzie wcześniej przerabiałam tylko w nitkę zewnętrzną, robię teraz 2 półsłupki i na koniec 2 półsłupki. Rząd 89. 12 półsłupków, i element, który przerobię 10 razy, to będzie rozszerzenie i półsłupek. I powtarzam. Rozszerzenie i półsłupek. I zakończam 2 półsłupkami. Rząd 90. Przerabiam 6 półsłupków, rozszerzenie i 38 półsłupków. Rząd 91. 6 półsłupków, rozszerzenie, 33 półsłupki, jedno rozszerzenie i 5 półsłupków do końca. Tu już się tworzy broda Asterixa. Rząd 92. Do rzędu 99 przerabiam po 48 półsłupków w rzędzie. Rząd 100. 8 półsłupków, redukcja i element, który powtórzę 3 razy, to jest 5 półsłupków, i redukcja, to jest koniec tego elementu. Powtarzam jeszcze 2 razy, 5 półsłupków i redukcja. Następnie 17 półsłupków do końca rzędu. Rząd 101. 7 półsłupków, redukcja i element, który będę powtarzać 3 razy, to jest 4 półsłupki i redukcja. To jest koniec elementu. Powtarzam go jeszcze teraz 2 razy. 4 półsłupki i redukcja. A następnie 17 półsłupków do końca rzędu. Rząd 102. Zaczynam od 6 półsłupków, redukcja
I element, który powtórzę 3 razy, to są 3 półsłupki i redukcja. Koniec elementu. Powtarzam to jeszcze 2 razy. A następnie 17 półsłupków do końca rzędu. Rząd 103. Wyznaczanie miejsca na nos. Tutaj, niezależnie od tego, jak podaję we wzorze, bo ze względu na grubość włóczki mogą być przesunięcia i niekoniecznie się trafi, a jednak nos dobrze by było, żeby było na środku. W tym celu składam moją robótkę, czyli głowę, na pół, tak żeby brzegi były równo w tym miejscu, gdzie chcę. Wyznaczam sobie środek przodu i tu w tym miejscu musi być tak. To jest 5. oczko, 4 z tej strony i 4 z tej strony, robienia tylko w zewnętrzną nitkę. Tak więc ze wzoru wychodzi mi 8 półsłupków. Do znacznika w zewnętrzną nitkę 1, 2, 3, 4, 5 po środku, 6, 7, 8 i 9. Mam tutaj to zagięcie. I 19 półsłupków do końca rzędu. Rząd 104 do 10 przerabiam po 36 oczek. Tu już od tego momentu robię tak dalej, jak pokazuję, gdyż przesunięcia nie powinny stanowić problemu. Mam już zarys szczęki, miejsce na oczy. Będę zamykać teraz czubek głowy, ale chcę usztywnić szyję, żeby w trakcie używania, bawienia się, ta szyja po prostu nie zrobiła się wiotka. Jak usztywniać szyję? Umieszczam link w karcie u góry. Tu są przygotowane rurki. Oczywiście, jeżeli nie ma grubych, można użyć więcej cieńszych. Umieszczam wewnątrz usztywnienie i uzupełniam watoliną. Po takim usztywnieniu szyi będę mogła przejść do zamykania elementu głowy. Do sklejania rurek użyłam srebrnej taśmy, tak zwanej MacGyvera, czyli do wszystkiego. Wnętrze wypełniam w międzyczasie, w czasie robienia, co jakiś czas, zanim zakończę. A tutaj rząd 111, element, który powtórzę 6 razy, to jest 4 półsłupki i redukcja. Mam pierwszy raz, powtarzam to jeszcze 5. Rząd 112 przerabiam 30 pojedynczych półsłupków. Rząd 113, element, który powtarzam, to są 3 półsłupki i redukcja. To jest pierwszy raz. Powtarzam w sumie 6 razy, czyli jeszcze 5 razy po 3 półsłupki
i redukcję. Rząd 114. Element, który powtarzam, to jest 2 półsłupki i redukcja. Powtarzam go 6 razy w sumie wszędzie. Rząd 115. Element, który powtarzam, to jest 1 półsłupek i redukcja. Półsłupek i redukcja. Przypominam, że w międzyczasie uzupełniam wnętrze. Następnym rzędem zamknę otwór i będę przerabiać tylko samymi redukcjami. Po zakończeniu nitkę chowam do środka i wygląda to w ten sposób. Tu jeszcze zacznę profilować twarz. Dojdą oczy i nos i uszy. Oczywiście też włosy. A na ten moment tak wygląda postać Asterixa. Na dzisiaj to tyle. Po następne instrukcje zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli Ci się podoba, zasubskrybuj, daj kciuka w górę i skomentuj. Dziękuję za korzystanie z moich wzorów i tradycyjnie zapraszam po więcej.